Franciszek, co tak wali w sypialni? Biznes, kochanie. Jaki kurka biznes? Co ty znowu wymyśliłeś? Pokażę ci. Franciszek, co to jest? Słuchaj, Mariolka. Pamiętasz, jak byliśmy na grzybach? Powiedziałaś, że on sobie sam wybrać te skarpety i mi się nie chciało. To wrzuciłem tutaj. Tydzień później otwierałem 20 grzybów. Dzisiaj 40. Się rozwija jak szalone, to tysiące będą. Max 10 tygodni. No dobra. Dowiedzmy się teraz, ile grzybów będziemy mieli po 12 tygodniach. W tym przypadku mamy do czynienia z typowym wzrostem wykładniczym, którego wzór wygląda tak. Y, czyli liczba grzybów w danym momencie, to się równa Y0, czyli liczba grzybów początkowa, razy A, czyli stała wzrostowa, do potęgi T, czyli czasu, który my mamy wyrażony w tygodniach. Zatem podstawiamy. Liczba grzybów w danym momencie po pierwszym tygodniu to 20. Jest to równe Y0, którego nie znamy, razy nasza stała, której też nie znamy, do potęgi pierwszej, ponieważ czas to 1 tydzień. To samo robimy z drugim tygodniem. 40 to się równa Y0 razy A do kwadratu. Mamy dwie niewiadome. Idealnie się składa, ponieważ tworzy nam się układ równań. Z pierwszego równania bardzo łatwo policzyć Y0 i jeśli podzielimy obie strony przez A, to otrzymamy, że Y0 to się równa 20 przez A. Zatem podstawmy to do drugiego. 40 to się równa 20 przez A razy A kwadrat. Nasze A z kwadratem pięknie się skracają i wynika z tego, że 40 to się równa 20A. Możemy obustronnie podzielić to równanie na 20 i otrzymamy, że A jest równe 2. Teraz obliczmy Y0 na przykład z tego równania. Podstawiamy nasze A. 20 to się równa Y0 razy 2. Po podzieleniu obustronnie na 2 otrzymamy Y0, który jest równy 10. Zatem nasze podstawowe równanie będzie wyglądać tak. Y, czyli liczba grzybów w danym momencie, to się równa 10 razy 2 do potęgi T, ponieważ w zależności od czasu będziemy dopasowywać liczbę. Teraz policzmy nasz Y dla 12, czyli 10 razy 2 do potęgi 12. I wynosi to 40 960 sztuk grzybów. 10 tygodni później. Co ty robisz? Grzyby zbierał, nie widać? Byś mi mogła trochę pomóc, bo godzinę siedzę i zaledwie 1:12 zrobiłem. 3 godziny później. Mariolka, zaraz targ otwierają. 3 godziny tu siedzimy. Jeszcze 7:12 zrobiliśmy. To już razem 2/3 pracy, trzeba to sprzedać w końcu. Ja pojadę. Nie, kochana. Ja pojadę. Franio, ja pojadę. To zobaczymy, jak się bardziej opłaca. Z tego, co mówią państwo kiepściejszy, wynika, że Franek w przeciągu 1 godziny wykonuje 1/12 pracy, natomiast razem są w stanie wykonać 7/12 tej pracy w 3 godziny. Nie wiemy, jaką pracę jest w stanie wykonać Mariolka w przeciągu 1 godziny, więc musimy to obliczyć. Żeby to uczynić, musimy dodać do siebie ilość pracy wykonaną przez Franka w przeciągu 1 godziny oraz ilość pracy wykonaną przez Mariolkę w przeciągu 1 godziny i pomnożyć to razy liczbę godzin, którą pracowali razem. Będzie się to równać pracy, jaką wykonali wspólnie. Ten otóż to wynik możemy od razu podzielić na 3 obustronnie. Otrzymamy, że 1/12 dodać 1 przez x to się równa 7/36. Teraz przerzucimy sobie na prawą stronę 1/12. Wyjdzie nam, że 1 przez x to się równa 7/36 minus 1/12. Teraz musimy sprowadzić nasze ułamki do wspólnego mianownika. 1 przez x to się równa 7/36 odjąć 3/36, ponieważ 3 razy 12 da nam 36. Wynika z tego, że 1 przez x to się równa 4/36. Teraz metodą proporcji pomnożymy na skosie wyniki. 36 to się równa 4x. Podzielmy to na 4 obustronnie. Otrzymamy, że x to się równa 9. Czyli Mariolka wykonuje w przeciągu godziny 1/9 całej pracy, co jest większą liczbą niż praca wykonywana w tym czasie przez Franka. Wynika z tego, że to właśnie ona powinna zostać i pracować dalej, a to Franek powinien jechać sprzedawać grzyby. Franiu, a ile my tak właściwie zarobimy? Liczyłem. 40 sztuk to jakiś 1 kilogram, a kilogram to ja będę za dychę sprzedawał.
i się dorobimy. Z bardzo wiarygodnych danych pana Franciszka wynika, że 1 kg grzybów kosztuje aktualnie 10 zł i składa się na niego 40 sztuk. Po 12 tygodniach państwo kiepściejszy będą mieli 40 960 sztuk grzybów. Podzielmy to na liczbę sztuk, która składa się na 1 kg, czyli na 40. Otrzymamy 1024 kg grzybów. Ok, teraz sprawdźmy, ile zarobią. 1024 kg mnożymy razy aktualną cenę za kilogram, czyli razy 10 zł. Wynika z tego, że zarobią 10 240 zł. Żegnaj, biedo. Piękna kusicielko.